Oczywiście nie jest możliwe kupno Mac Studio M1 Ultra za 1/3 ceny, ale na pewno jest możliwe zrobienie komputera, który jest 3 razy tańszy i ma podobne albo nawet lepsze parametry. MacStorm 8 jest stacją roboczą dedykowaną do zadań specjalnych, głównie do edycji wideo, grafiki. Jest to sprzęt, który dedykowany jest do pracy 24 godziny na dobę. Posiada bardzo dobre podzespoły, bardzo dobre chłodzenie. No i ma parametry, które jak wykażemy w dalszej części tego odcinka, dorównują albo nawet czasami przewyższają Mac Studio Ultra. Dzisiaj będziemy sobie testować komputer MacStorm 8 z procesorem 12 generacji i porównywać go z najszybszymi komputerami Apple'a typu M1 Ultra. System testowy to jest macOS Monterey 12.6, procesor 12-rdzeniowy i7 12700K, pamięci DDR5 64 GB i karta graficzna Radeon RX 6600 8 GB. Tutaj możemy zobaczyć, że pamięci są w trybie dwukanałowym, 2 razy po 32 GB. Teraz zobaczymy sobie w raporcie systemowym resztę podzespołów. Tu mamy oczywiście kartę audio, która działa łącznie z HDMI audio, Ethernet 2,5 gigabita na sekundę, jest to karta z tych szybszych właśnie, grafika Radeon RX 6600. No i USB tutaj jest 3.2, 3.1. Całości dopełnia karta Wi-Fi, Bluetooth, która to jest natywna z macOS, to znaczy działa AirDrop, Handoff, także Magic Mouse. Wszystkie te urządzenia działają tutaj natywnie. Teraz będziemy sobie testować procesor programem Geekbench 5. W tym teście testowany jest właśnie procesor i pamięć. Mamy tutaj właśnie Intel Core i7 12700K i teraz zapuścimy sobie ten test. Oczywiście na potrzeby tego wideo zostanie on znacznie skrócony, żebyśmy się tutaj nie nudzili. No i mamy tutaj rezultat w trybie wielorodzeniowy, jest to 16784 i w trybie jednorodzeniowym 1994. Potem będziemy sobie interpretować te rezultaty, natomiast tutaj możemy sobie porównać z tym, co daje nam Geekbench, czyli z Apple M1 Max. Widzimy, że to jest spora różnica, czy M1 Pro, te rezultaty są również o wiele niższe. No i w trybie jednorodzeniowym nasz rezultat 1994 jest o wiele wyższy niż w przypadku M1 Max czy M1 Pro. Teraz będziemy testować kartę graficzną. Karta graficzna RX 6600 będzie testowana w środowisku Metal. Zapuszczamy sobie tutaj test. Również zostanie on skrócony na potrzeby tego wideo. Mamy już rezultat, to jest 82 571. I teraz będziemy porównywać tutaj do innych grafik w różnych modelach Apple'a. Mamy tutaj grafikę Geekbench 5, rezultaty Geekbench 5, na których jest najszybszy Mac właśnie M1 Ultra 23 870, MacStorm 8 16 798, M1 Max, M1 Pro
I tutaj w trybie single core, tutaj nasz rezultat jest najlepszy 2017, inne mają około 1771. No Geekbench 5 dodaje około 20 do 40% nawet punktów za samą szybszą pamięć, także no, rezultaty te nie są takie miarodajne, jak się okaże potem. Teraz porównamy sobie naszą kartę graficzną z innymi kartami Apple'a. Tutaj mamy wykaz wszystkich tych kart kompatybilnych właśnie z BAC8. I teraz tak, zaczynamy od najsłabszego silikona, czyli taka karta jak jest w M1 Mini. Tu mamy Apple M1, rezultat 21 000, a więc karta graficzna w Macu Mini jest 4 razy słabsza od naszej. Szukamy sobie coś mocniejszego, jest to Apple M1 Pro. Apple M1 Pro, który występuje w różnych laptopach, 39 758, czyli ta karta jest dalej 2 razy słabsza od naszej karty. Następnie szukamy coś mocniejszego. Mamy Apple M1 Max, to jest karta, która występuje również w Mac Studio, 64 708, rezultat dalej jest niższy od naszej karty. No i wreszcie dochodzimy tutaj do najszybszej karty graficznej, jaka jest w M1 Ultra 20-rdzeniowym, 94 583. Natomiast tu widzimy 6600 XT, ona ma rezultat troszkę wyższy nawet od M1 Ultra. Już nie mówię tutaj o kartach, które są o wiele szybsze, typu 6800 XT, 6900 XT. Tutaj te wyniki są ponad 2 razy szybsze. Czyli widzimy, że karty graficzne to nie jest najmocniejszy atut Apple'a i łatwo je tutaj po prostu prześcignąć, dając kartę średniej klasy. Teraz zrobimy sobie test procesora programem Cinebench R23 i w teście tym procesor jest w 100% wykorzystany. W 100% pracują wszystkie rdzenie, wszystkie wątki i to przez cały czas testu. Odwrotnie niż w Geekbenchu, gdzie procesor wykorzystywany może w 20% w czasie całego testu. Zapuszczamy sobie test, oczywiście tutaj na potrzeby wideo zostanie on znacznie skrócony. I tak mówię, działają tutaj wszystkie rdzenie, wszystkie wątki w 100%. Ten program maksymalnie obciąża po prostu procesor i dzięki temu możemy się przekonać, jaka jest rzeczywista moc tego procesora. No i mamy już rezultat 24 029 punktów w trybie wielorodzeniowy. Teraz zapuszczam sobie test w trybie jednorodzeniowym. On też zostanie oczywiście tutaj skrócony. Jak zobaczycie później, te wyniki są o wiele różnią się znacznie od wyników z Geekbencha 5. Właśnie dlatego, że Geekbench 5 dodaje sporo punktów tylko za samą szybszą pamięć. Natomiast Geekbench 5 nie obciąża procesora w 100%, tak jak robi to Cinebench R23. Czyli jeżeli mamy zamiar renderować grafikę, to właśnie polecam oprzeć się właśnie na tych testach tutaj. No i mamy rezultat 1827 punktów. I teraz będziemy to porównywać z różnymi modelami Apple'a, konkretnie właśnie z M1 Studio
O, tutaj już mamy naszą grafikę. Dobra. No i teraz tutaj przygotowałem taką grafikę, gdzie są wszystkie właśnie rezultaty Mac Studio i Maxstorma 8 w Cinebench R23. Tutaj widzimy, iż Maxstorm 8 rezultat 24030, natomiast Mac Studio M1 Ultra 20-rdzeniowy niewiele niżej 23841, ale jednak jest to trochę gorszy rezultat. No i następnie Mac Studio M1 Max, gdzie jest o wiele mniejszy ten wynik, czy tam M1 Mini. I teraz w trybie jednordzeniowym Maxstorm również tutaj jest w czołówce 1705, M1 Ultra ma 1510, czyli tutaj rezultat jest najlepszy w tym momencie. Tak więc widać, iż w programach, gdzie wykorzystywane jest 100% mocy procesora, i7 no jest co najmniej porównywalna z M1 Ultra 20-rdzeniowym. Teraz zobaczymy sobie, jak to wygląda pod względem ekonomicznym. I tak, zrobimy sobie taką konfigurację testową, czyli Maxstorm 8, wybieramy Maxstorma 8 z naszego sklepu. Będziemy musieli tutaj dodać parę rzeczy w wersji podstawowej, czyli zrobimy update procesora do i7, dodajemy do koszyka. Następnie zwiększamy sobie pamięć do 64 GB. Teraz pozostała jeszcze karta graficzna, bo w tym modelu jest to karta podstawowa, trochę słabsza, także musimy sobie zmienić kartę graficzną na RX 6600, 8 GB. No i tutaj będziemy mieli już taki komputer jak w testach, a więc tak, no, procesor i7, 64 GB pamięci, RX 6600 karta graficzna. No i finalna cena 10 060 zł za całość. I teraz sobie to porównamy tutaj z Mac Studio ze sklepu Apple'a, czyli Apple M1 Ultra 20-rdzeniowy procesor, taka sama pamięć. No tutaj jest jeszcze 1 TB dysk, a więc musimy sobie w Maxstormie ten dysk jeszcze zmienić na trochę większy. Czyli powiększamy sobie dysk do 1 tera. No i w tym momencie mamy taką konfigurację już porównywalną całkowicie z Mac Studio w wersji Ultra. Procesor i7, pamięć 64 GB, RX 6600, 1 TB dysk. Finalnie wyszło to nam 10 340. Natomiast Mac Studio 29 400, czyli za jednego Maca Studio można sobie kupić 3 takie komputery typu Maxstorm 8, a więc różnica jest po prostu porażająca. Oczywiście możemy sobie tutaj jeszcze wzmocnić nasz komputer, instalując karty graficzne, które już przekraczają moc M1 Ultra, czyli na przykład RX 6800, RX 6900 XT. To wszystko oczywiście możemy sobie tutaj zrobić dodatkowo. Czyli konkludując, no po prostu no, nie ma żadnego sensu kupować Maca Studio za kwotę 30 000 prawie, jeżeli no, mamy to samo za kwotę 10 340. Zapraszam do naszych następnych odcinków i to tyle na dzisiaj.